Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Skowrońska, jestem koordynatorką projektu Blue Generation z ramienia Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego z Katowic. I dzisiaj razem z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać na temat akwakultury, jej przyszłości i możliwości dla młodych ludzi w ramach kształcenia zawodowego i przyszłości samej akwakultury. Moimi dzisiejszymi gośćmi jest pani Julia Stekla z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB imienia profesora Mieczysława Czai oraz pan Tomasz Kulikowski, starszy specjalista w Zakładzie Ekonomiki Rybołówstwa w Morskim Instytucie Rybackim Państwowego Instytutu Badawczego. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłam. Dobry. Dobry również. Zanim może tak szybciutko przejdziemy do naszej rozmowy, to chciałam powiedzieć, że nasz projekt Sam Blue Generation ma za zadanie promować wśród młodych ludzi rozwój kariery i kształcenia w różnych branżach niebieskiej gospodarki. I akurat nasza organizacja tutaj współpracuje też z innymi organizacjami i też chce jakby szerzyć informacje na temat akwakultury. Nie tylko tej morskiej, ale też śródlądowej, bo my też jesteśmy z Katowic, więc staramy się tutaj promować też w całej tutaj tę akwakulturę śródlądową i chcemy pokazać młodym ludziom, że jest to taka możliwość rozwoju, troszeczkę może nieznana tutaj na południu i niezbyt popularna w samej Polsce, stąd też nasza tutaj rozmowa. Dobrze. Ja chciałam Państwa zapytać, jak z reguły, jeśli ktoś chce pracować w akwakulturze, to jakie wykształcenie, doświadczenie, co powinien umieć, żeby zacząć pracować w zawodach związanych z akwakulturą? Może Pani Julia najpierw? Więc tak, jednostka, w której ja pracuję, mianowicie Zakład Doświadczalny, my jesteśmy jednostką taką badawczo-naukową, ale związaną również z produkcją rolniczą, szeroko zrozumianą produkcją rolniczą i również akwakulturą. My prowadzimy gospodarstwo rybackie w jednym z naszych gospodarstw. Gospodarujemy na ponad 120 hektarach stawów, ziemnych stawów. Głównie to jest produkcja karpia, ale tutaj dywersyfikujemy się w kierunku produkcji innych gatunków ryb. I ogólnie rzecz biorąc, nasz kierownikiem tego gospodarstwa jest ichtiolog z wykształcenia, który w zasadzie w tym momencie jest już na emeryturze. On pracuje u nas już ponad 30 lat. Zna te stawy, ma je praktycznie w małym palcu. Wie, jak te stawy, jak każdy staw się zachowuje w cudzysłowiu, jak w każdym stawie należy działać po to, żeby on jak najlepsze efekty produkcyjne przynosił. I problem jest taki, że jak nasz ichtiolog kilka lat temu przychodził na emeryturę, chciał zrezygnować z pracy, już odpocząć, tak naprawdę ciężko było znaleźć zastępstwo za niego. Bardzo mało, pomimo tego, że ogłoszenie o naborze kandydatów było w zasadzie w różnych portalach ogólnopolskich, w zasadzie nie było żadnych kandydatów. Ludzie, wydaje mi się, że po prostu brakuje osób z wykształceniem takim bardzo kierunkowym. To jest bardzo specjalistyczna wiedza. To nie wystarczy jakaś wiedza typowo rolnicza, tylko musi być to specjalistyczna wiedza. Mieliśmy kilku praktykantów, którzy no niestety pomimo tego, że posiadali wiedzę, nie posiadali doświadczenia. No i skutkowało to wieloma problemami, no i mnóstwem upadków. Przez co jakby efekty ekonomiczne w danym roku produkcyjnym były bardzo kiepskie z uwagi na to jakieś niedopilnowanie czy nieznajomość nieposiadanie takiego doświadczenia stricte w produkcji, więc takich osób młodych bardzo potrzeba, tylko te osoby posiadając wiedzę typowo teoretyczną powinny mieć również jakąś praktykę w konkretnym gospodarstwie rybackim, wiedzieć, jak to gospodarstwo działa, bo pewne rzeczy są podobne w każdym gospodarstwie, natomiast specyfika każdego gospodarstwa jest różna. Różny jest układ stawów, różne są cieki wodne, które zasilają te stawy, więc to po prostu trzeba poznać, bazować na doświadczeniu osób, które już pracują w tej gospodarce właśnie, w tej działalności, w tej branży jakby rybackiej.
Rozumiem, rozumiem. To też kieruję pytanie do pana Tomasza. To ja bym powiedział tak, że jak najbardziej z rozmów, które ja prowadzę z gospodarstwami rybackimi, wynika, że w Polsce jest duże zapotrzebowanie na specjalistów, pracowników akwakultury. Jest poszukiwanie nowych pracowników, ale tutaj chciałbym wyróżnić jak gdyby dwie części tej albo trzy części akwakultury. Więc mamy generalnie dużo rodzinnych gospodarstw rybackich, karpiowych, również pstrągowych, które charakteryzują się stosunkowo niskim poziomem innowacyjności i też są to na tyle małe podmioty gospodarcze, że raczej nie stać ich na zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ichtiologów. Tutaj przede wszystkim ze strony tych gospodarstw rybackich, tak jak powiedziała moja przedmówczyni, jest poszukiwanie w miarę możliwości doświadczonych pracowników, głównie z wykształceniem średnim kierunkowym. I tu niestety jest problem, bo to kształcenie techników rybactwa w Polsce już dobrych kilka lat temu się załamało i mamy bardzo duży deficyt, jeżeli chodzi o specjalistów ichtiologii z wykształceniem średnim. Równocześnie mamy też pewne zapotrzebowanie, które również nie jest zaspokajane przez rynek pracy, na ichtiologów z wykształceniem wyższym. Tutaj też niestety w chwili obecnej uczelnie oferują zbyt małą podaż ich. Przy czym ci ichtiolodzy z wykształceniem wyższym raczej są poszukiwani przede wszystkim w obiektach o wyższym poziomie rozwoju technologicznego, a więc w większych gospodarstwach pstrągowych. Są to zarówno obiekty przepływowe, jak i coraz częściej obiekty z zawracaniem wody, a więc tutaj dochodzą nowe technikalia, filtry mechaniczne, biologiczne, komplikują się te układy. Tutaj są poszukiwani specjaliści, a jeszcze w większym stopniu specjaliści poszukiwani są w obiektach nowo powstających, innowacyjnych, opierających się o recyrkulację wody, czasami nawet można powiedzieć pełną recyrkulację wody, czyli tak zwane obiekty RAS. Takie jak przykładem jest chociażby obiekt Jurassic Salmon na Pomorzu, gdzie w warunkach ściśle kontrolowanych produkowany jest bardzo duży wolumen ryb w obiegu zamkniętym. Więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę to, jak duże środki finansowe są inwestowane w Polsce w rozwój akwakultury, a są to niebotyczne środki, bo w najbliższej perspektywie finansowej mówimy o środkach rzędu $0,5 miliarda złotych. $0,5 miliarda złotych, które tylko z programu operacyjnego z funduszy europejskich dla rybactwa będą zainwestowane w akwakulturze. Oczywiście te środki częściowo są inwestowane w to, aby utrzymać obecny potencjał tradycyjnej akwakultury typu stawowego, stawów karpiowych, ale również te środki są inwestowane w budowę nowych obiektów i w tych nowych obiektach ktoś musi pracować. Więc moim zdaniem to zapotrzebowanie na kadrę w akwakulturze jak najbardziej rośnie, aczkolwiek trzeba bardzo dokładnie przejrzeć się strukturze akwakultury i nie można powiedzieć, że każde z gospodarstw potrzebuje nowych pracowników. W przypadku gospodarstw rodzinnych tutaj bardzo często poszukiwanie nowych kierowników gospodarstw odbywa się jednak drogą sukcesji w rodzinie, tak jak w gospodarstwach rolnych. Ale mówię, z drugiej strony mamy te nowo powstające, nowoczesne obiekty, które poszukują pracowników, i obawiamy się wręcz, że ich mogą nie znaleźć, bo naprawdę jest bardzo mała podaż nowych ichtiologów na rynek. Czy to w takim razie, jak rozumiem, zwykle potrzebni są specjaliści, ichtiolodzy właśnie, ale czy też inni pracownicy też są bardzo tam potrzebni, którzy nie mają tego wykształcenia kierunkowego, czy to jednak musi być ten specjalista taki właśnie, czy to z wykształceniem średnim, czy to z wykształceniem wyższym? Czy to też dużo zależy od tego gospodarstwa, po prostu jak ono wygląda?
Na pewno dużo zależy od gospodarstwa, tego w jaki sposób ono funkcjonuje, jak bardzo zmechanizowane jest, ale ogromny problem też od kilku lat, nie tylko w rybactwie, ale również w rolnictwie, jest problem z pracownikami takimi typowo fizycznymi, którzy nie muszą mieć wykształcenia kierunkowego, dobrze jak mają doświadczenie, ale to też można w trakcie pracy się nauczyć, ale kwestia jest, problem w takich gospodarstwach, może nie tyle rodzinnych, co takich właśnie jak nasze gospodarstwo, tak kilkudziesięciohektarowe, to jest sezonowość pracy. Tak naprawdę przez cały rok funkcjonowania tego gospodarstwa to jest kwestia jakiegoś kierownika, specjalisty, który pod względem technicznym ogarnie pracę w tym gospodarstwie, produkcję, wszystkie poszczególne etapy produkcji. I jemu wystarczy 1 czy 2 pracowników fizycznych, takich, którzy fizycznie będą wykonywać te czynności na stawach. Natomiast w momencie, w którym zaczynają się prace takie specjalistyczne, na przykład z odłowami jesiennymi, czy potem zarybieniami, do tego wymagani są pracownicy fizyczni i to już specyfika w takich gospodarstwach może nie bardzo, bardzo nowoczesnych, nie bardzo zautomatyzowanych, powoduje to, że tych pracowników tak naprawdę potrzeba kilkunastu, którzy sezonowo przez okres kilku tygodni, czy potem przed samą sprzedażą świąteczną są potrzebni. I tutaj jest problem z takimi ludźmi, bo niestety większość osób ma swoją pracę i tylko żeby wykorzystać ich w sezonie, jest to problem, bo oni po prostu mają swoje inne zobowiązania, więc tutaj jest problem z takimi sezonowymi pracownikami. To jest po prostu takie wymogi tej gałęzi, że po prostu to jest praca sezonowa i ci pracownicy fizyczni są bardzo potrzebni i też ich bardzo brakuje. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę jakby rosnące koszty, coraz większe w samej produkcji rybackiej, ten zeszły rok był o tyle dobry, że można było bardzo dobre ceny za ryby w okresie przedświątecznym uzyskać, więc tym pracownikom można było zapewnić odpowiednie wynagrodzenie. Natomiast poprzednie lata, kiedy ceny były dość niskie, powodowały to, że niestety ci pracownicy za proponowane im stawki, które mogło gospodarstwo ponieść, nie chcieli po prostu przychodzić, zwłaszcza, że mieli inne zobowiązania swoje zawodowe. Ja się tutaj absolutnie z moją przedmówczynią muszę zgodzić i nawet troszeczkę pociągnąłbym ten ostatni wątek, czyli wątek wynagrodzeń. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że pułap wynagrodzeń nawet dla kadry wysoko wykwalifikowanej w gospodarstwach rybackich, może poza nielicznymi wyjątkami najbardziej rozwiniętych, największych gospodarstw rybackich, jest to często pułap mało satysfakcjonujący dla młodych ludzi. Wynika to między innymi z tego, że w większości w akwakulturze mamy jednak do czynienia z podmiotami małymi i średniej wielkości i po prostu sprawność finansowa tych podmiotów nie pozwala na wypłacanie bardzo wysokiego uposażenia. Z drugiej strony mamy te nowo powstające obiekty, w których już można powiedzieć, one mają mocniejszą bazę kapitałową, są większe, ale tutaj z drugiej strony też wiążą się z tym bardzo duże oczekiwania, jeżeli chodzi o umiejętności, wiedzę i doświadczenie takich wysoko wyspecjalizowanych pracowników pracujących w tych obiektach. Rozumiem, czyli ta mała popularność jakby kształcenia w tej akwakulturze, to wydaje się Państwu, że to jest głównie te wynagrodzenia, czy jeszcze to trudność na przykład tej pracy, czy ona jest na tyle trudna, że jest trudna później w wykonywaniu w jakiś sposób? Jak Państwo uważają? Jest bardzo angażująca. Tak. Bardzo angażująca, po prostu to jest praca, podobnie jak w rolnictwie, tu zwierzę trzeba nakarmić w określonym terminie według jakiegoś tam kalendarza ustalonego wcześniej. To jest praktycznie praca 7 dni w tygodniu. Plus przy ewentualnych awariach, które się zdarzają, to jest praktycznie może się zdarzyć jakieś tam przerwanie grobli na przykład w nocy, i wtedy ichtiolodzy pracownicy muszą od razu reagować, więc to nie jest praca, że ktoś może sobie zamykam firmę na klucz, wychodzę i wraca i idę po prostu do domu, tylko niestety jest to praca praktycznie 7 dni w tygodniu, może nie 24 godziny na dobę, ale która wymaga po prostu zaangażowania
zaangażowanie i naprawdę takiej pasji do tego, bo to nie można tutaj tego traktować jako no, taki typowy obowiązek, że pracuję od 8 czy od 7 do 15, zamykam i wychodzę, tylko po prostu to jest praca, która wymaga bardzo dużego zaangażowania. Tutaj no znowu przyjdzie mi się zgodzić z przedmówczynią, jest to praca wymagająca i zaangażowania, i odpowiedzialności. No pamiętajmy, że mamy do czynienia z żywą biomasą, ze zwierzętami i tutaj no cokolwiek, jakiekolwiek niedopilnowanie często skutkuje, zwłaszcza w obiektach o wysokim stopniu umaszynowienia, no po prostu śnięciem, bardzo dużymi stratami biomasy, więc taka osoba, która tutaj przychodzi, musi być świadoma odpowiedzialności, musi być świadoma tego, że czasami trzeba będzie pracować w weekend, czasami trzeba będzie się zjawić w nocą, bardzo szybko reagować. I tutaj myślę, że też jeżeli porównamy specyfikę pracy w polskiej akwakulturze z tym, co możemy czasami zobaczyć nawet w jakichś materiałach filmowych, czy zwiedzając hodowlę w Skandynawii, to trzeba sobie powiedzieć tak, że być może kiedyś dojdziemy do tego, co jest teraz w hodowlach łososia, że ichtiolog to jest pracownik, który głównie siedzi przy laptopie, planuje produkcję, dokonuje jakichś obliczeń, monitoring prowadzony jest poprzez kamery umieszczone w sadzach z rybami. Natomiast w Polsce no, jest to praca, która jest no, bezpośrednio przy wodzie. Tak? To znaczy tutaj od ichtiologa, pomimo że on teoretycznie tylko ma nadzorować pewne procesy, no, większość właścicieli obiektów oczekuje konkretnej też pracy na stawach. Także ten ichtiolog musi się angażować we wszystkie procesy, które są na stawach, musi współpracować z tymi pracownikami fizycznymi bezpośrednio na stawach, musi wiedzieć, jak przebiega szczepienie, jak przebiega rozród, musi się w to angażować. To nie jest tylko planowanie, to na pewno nie jest praca urzędnicza, ale jeżeli ktoś lubi właśnie taką pracę blisko z jednej strony natury, z drugiej strony pracę inżynieryjną, bo tu też jest wiele urządzeń, nad którymi trzeba zaplanować, to i potrafi uczynić z tego pasję, to wierzę, że to może być, tak jak jest hasło jednej z naszych uczelni, pasja na całe życie. I to jest sektor, to jest branża, która niesamowicie absorbuje, która potrafi dać bardzo dużo satysfakcji. Ale trzeba być pasjonatem, trzeba to lubić, jeżeli się chce przyjść i tylko to nie jest praca urzędnika, to nie jest praca w administracji. No. To jest zupełnie inna specyfika. Rozumiem, rozumiem. To Ja w takim razie mogę tak, wtrącić oczywiście. jedno zdanie, bo my jako zakład jesteśmy nie tylko taką typową jednostką produkcyjną, ale również jednostką badawczo-rozwojową i my jakby zachęcając, jeden z naszych elementów zachęcania również młodych ludzi do zaangażowania, próbujemy połączyć typową produkcję, również z działalnością naukową, czyli taka osoba może zaangażować się nie tylko fizycznie, czy nadzorując, czy wykonując jakieś prace w gospodarstwie, ale może również łączyć to z karierą naukową. Ja przez kilka lat przygotowując pracę doktorską właśnie w ten sposób byłam zaangażowana, że pomagałam w gospodarstwie, równocześnie prowadząc badania naukowe, więc być może to jest będzie to jakiś bodziec, którym pozwoli zachęcić młodych ludzi, żeby podejmować tego typu pracę, czyli zaangażować się bezpośrednio w produkcję, równocześnie pracując nad swoim rozwojem naukowym. Taki, wydaje mi się, że to może być jakiś dodatkowy bodziec dla młodych ludzi, żeby próbować się w tą branżę zaangażować. Rozumiem. Ja tutaj też może dodam, że w momencie, kiedy ogólnie narzekamy na system edukacji, tak, kształcenia ichtiologów w Polsce, jego braki, to tutaj trzeba byłoby też wskazać, że to jest kwestia no, nie tylko tego, co dzieje się na uczelni czy w szkole średniej, ale tego też, w jaki sposób młody człowiek ma szansę odbyć praktyki zawodowe. Bo jeżeli oczekujemy, że absolwent czy to szkoły średniej, czy uczelni wyższej, rybak zawodowy, ichtiolog będzie miał już jakieś wstępne doświadczenie, to oznacza, że
sektor akwakultury musi się też wykazać większym zainteresowaniem we włączeniu się w organizację praktyk zawodowych i umożliwienie temu młodemu człowiekowi, żeby on rzeczywiście tą specyfikę produkcji poznał. Jeżeli się przyjmuje studenta na praktykę zawodową i następnie zleca mu się tylko jakieś zupełnie proste zadania typu, nie wiem, usunięcie śniętych ryb, no to potem, gdy ten człowiek kończy uczelnię, nie można oczekiwać, że on jest specjalistą, który ma już jakąś wiedzę praktyczną, specjalistyczną. Więc myślę, że z jednej strony oczywiście trzeba dużo poświęcić temu, w jaki sposób ludzie są kształceni w Polsce w kierunku rybactwa i ichtiologii, ale też kłaść jeszcze większy niż dotąd nacisk na prawidłową realizację praktyk zawodowych, bo tylko wtedy możemy liczyć na to, że ten absolwent przyszły będzie miał jakąś konkretną, praktyczną wiedzę. Rozumiem. Czyli w takim razie ci studenci teraz, czy uczniowie, oni najczęściej szukają na własną rękę jakichś możliwości, czy to po prostu tylko są te praktyki studenckie, one są takie ogólne? Nie wiem, czy Państwo wiedzą coś na ten temat? Ja przyznaję szczerze, że my w gospodarstwie, stricte w gospodarstwie rybackim, bo w gospodarstwie takim produkcyjnym, rolniczym, gdzie mamy bydło mleczne, jest bardzo dużo chętnych. Mamy zresztą niedaleko technikum rolnicze i tam uczniowie mamy umowę z tym technikum, które po prostu przysyła do nas studentów w okresie wakacyjnym na praktyki. To jest oczywiście dla nich płatne, mogą odbyć praktyki, dostają za to odpowiednie wynagrodzenie. No, wiadomo, że wymaga to zaangażowania osób, które kierują gospodarstwem. Natomiast w gospodarstwie rybackim już od bardzo wielu lat nie mieliśmy żadnych osób na praktyki. Takie osoby się do nas nie zgłaszają, ani uczelnie, ani szkoły średnie, jakby nie ma tutaj żadnego, może nie wiem, czy jest zapotrzebowanie, ale nie ma żadnego zainteresowania. Nie mieliśmy takich pytań już od bardzo wielu lat. Ja bym tutaj też może chciał dodać, że o ile w przypadku kształcenia rybaków dla gospodarki karpiowej, dla stawów karpiowych, program, który jest na uczelniach, jest, myślę, dostosowany do specyfiki tych gospodarstw, bo jak gdyby tutaj w sensie technologicznym niewiele się zmieniło przez ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt lat, o tyle mam wrażenie, że coraz ciężej uczelniom będzie dostosować program do tego, co dzieje się w wysoko rozwiniętej technologicznie akwakulturze, czyli w obiektach z recyrkulacją wody. I tutaj trzeba byłoby myśleć o tym, w jaki sposób przeprowadzać praktyki zawodowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po prostu tych obiektów nie jest zbyt wiele, w których ci studenci, uczniowie mogliby nabyć praktycznej wiedzy, a jest to wiedza naprawdę wysoko specjalistyczna, łącząca bardzo duże elementy, bo tak jak wspomniałem na początku, to są obiekty wysoce już zautomatyzowane, obiekty, w których występują systemy dotąd kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu niestosowane, jak powiedzmy filtry biologiczne, bardzo wrażliwe na manipulacje, na postępowanie, więc no, żeby tą wiedzę praktyczną zdobyć, należałoby zastanowić się, w jaki sposób tych ludzi młodych można byłoby na praktykach ukierunkować i czy na przykład byłby możliwy w większym stopniu niż obecnie program wymiany i wysyłania tych ludzi również za granicę, do Skandynawii, po to, żeby oni przez miesiąc, 2 miesiące praktyki poznali specyfikę tych też obiektów wysoko, można powiedzieć, wyspecjalizowanych, zautomatyzowanych. Rozumiem. To w takim razie, jak mamy ten brak tych pracowników i wyspecjalizowanych i też fizycznych, to jak Państwo widzą rozwój tego sektora u nas w Polsce i tam przyszłość, jak to Państwo sobie wyobrażają, jak to będzie wyglądało w przyszłości? To może Pan zacznie. To ja powiem tak, wspomniałem już, że z jednej strony mamy bardzo duże możliwości pozyskania kapitału na rozwój akwakultury, tak, w postaci programu operacyjnego Europejskich Funduszy dla Rybactwa, czyli potencjalnie mamy bardzo duże środki finansowe, które mogą być zainwestowane. A z drugiej strony mamy szereg barier.
Jedną z barier jest oczywiście niepewność rynkowa w chwili obecnej, bo oczywiście możemy powiedzieć, że tak, akwakultura będzie się pięknie rozwijała, ale no widzimy praktycznie, że koszty inwestycyjne i koszty operacyjne w hodowlach ryb gwałtownie wzrosły, zwłaszcza w okresie pandemii i teraz po wybuchu wojny na Ukrainie. Mamy do czynienia z bardzo wysokim wzrostem kosztów i on na pewno będzie hamował rozwój akwakultury. Pomimo tego wierzę, że będą powstawały w Polsce nowe obiekty. Pomimo tego wierzę, że po wstępnym szoku cenowym i niemożliwości przeniesienia tych podwyższonych kosztów na wzrost ceny zbytu ryb łososiowatych, że również akwakultura ryb łososiowatych, może nie w tym roku, ale w przyszłych latach wróci na ścieżkę rozwoju. No i jeżeli spojrzymy na to, że jest również rynek w Polsce dla produktów akwakultury, bo mamy bardzo rozwinięte przetwórstwo rybne, które jest w stanie wchłonąć ogromne ilości, zwłaszcza ryb łososiowatych, no to jak gdyby w całym tym otoczeniu mamy bardzo wiele czynników mówiących o tym, że akwakultura w Polsce będzie się rozwijać. I sądzę, że właśnie brak wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy w obiektach akwakultury może być jednym z największych wyzwań w tym rozwoju. I oczywiście to jest tak, że jak się rozpoczyna proces inwestycyjny, to się może troszeczkę o tym nie myśli, tak? No bo ja widzę, jakie koszty muszę ponieść na przygotowanie dokumentacji, budowę obiektu, pierwsze zarybienie. Natomiast potem rozpoczyna się produkcja i raptem pojawia się ten problem. Oczywiście do pewnego stopnia my możemy sobie w branży akwakultury wzajemnie podkradać ichtiologów. I tak to się troszeczkę dzieje, że powstają nowe obiekty, które gdzieś tam pozyskują z innych hodowli kadrę specjalistyczną, no ale ta kołderka jest krótka, tak? I obawiam się, że jeżeli w następnej dekadzie coś nie zmieni się w systemie kształcenia i zwiększenia podaży rybaków z wykształceniem średnim i wyższym, no to będzie główna bariera w rozwoju akwakultury. Więc no musi się coś po prostu zmienić, bo akwakultura będzie się rozwijała. Rozumiem. Będzie rósł ten popyt na pracowników. Oczywiście to nie jest tak, że to się dzieje z dnia na dzień. Proces inwestycyjny w akwakulturze, budowa nowego obiektu raz, to jest też proces kilkuletni przeważnie. No, niemniej jednak to zapotrzebowanie i problem z brakiem rąk do pracy będzie się moim zdaniem nasilał, więc mamy kilka lat na to, żeby zbudować jakiś system sensownego kształcenia ludzi. I oczywiście to też nie chodzi o to, żeby co roku wypuszczać 20 ichtiologów z wykształceniem wyższym, tak? Bo raptem za 50 lat okazałoby się, że nie mamy aż takiego zapotrzebowania. Ale sensowne dopasowanie podaży specjalistów na rynek do zapotrzebowania. I to myślę, że musi być gdzieś też dialog pomiędzy sektorem, administracją publiczną i sektorem nauki. Naprawdę te trzy podmioty muszą dyskutować ze sobą, muszą ściśle określić, jakie jest zapotrzebowanie na młodych ludzi, a zarazem też trzeba wymyślić jakiś system motywowania tych ludzi do podjęcia pracy w akwakulturze, bo tak jak powiedzieliśmy, praca jest ciężka, praca nie jest najlepiej opłacaną pracą w Polsce, więc no tutaj trzeba wymyślić, co może być tym motywatorem dodatkowym dla młodych ludzi, żeby oni chcieli się kształcić w tym zakresie. Pani Juliu, chciałaby Pani coś dodać? Tak, ja tutaj no, oczywiście muszę się zgodzić całkowicie z moim przedmówcą. Jest jakby wymagania, ekonomika tej produkcji wymaga różnych dywersyfikacji, czy to wprowadzanie nowych gatunków, a wprowadzanie nowych gatunków wiąże się właśnie z posiadaniem specjalisty, który będzie potrafił połączyć produkcję karpia z innymi gatunkami. To, co my obserwujemy od kilku lat, po to, żeby jakby cały budżet tej produkcji się spiął, musimy iść w kierunku nie tyle sprzedaży żywej ryby,
tylko w kierunku przetwórstwa. Tylko i wyłącznie w tym momencie dzięki temu, że przetwarzamy tą rybę na różne asortymenty, jesteśmy w stanie pozyskać dodatkowych klientów. No niestety prawda jest taka, że ryby stawowe, ich zainteresowanie nimi, szczególnie w tym okresie okołoświątecznym, jest z roku na rok coraz mniejsze. To, że karp jest rybą świąteczną, że jest spożywany na Wigilię, to było, do tego przywiązane były starsze pokolenia, natomiast no niestety jest to ryba na tyle kłopotliwa w obróbce, w przygotowaniu, że młodzi ludzie odchodzą od tego karpia i to widać podczas sprzedaży, że tak naprawdę to są stali klienci, którzy z roku na rok do nas przychodzą. I w przypadku produkcji stawowej, właśnie produkcji głównie karpia, to jest bardzo sezonowa produkcja, kiedy my tak naprawdę sprzedaż mamy zawężoną do kilku tygodni w okresie okołoświątecznym. I bardzo ciężko przy takich tradycyjnych gospodarstwach rybackich, bez wielkiego stopnia jakiejś automatyzacji, mechanizacji, jest prowadzenie sprzedaży przez cały okres, przez cały rok. Tak. To jest praktycznie jakby technologia umożliwia przygotowanie tej ryby do sprzedaży w zasadzie przez te ostatnie kilka tygodni w roku. No i dlatego my również idąc z duchem czasu postanowiliśmy przygotować taki obieg recyrkulacyjny, w którym produkujemy akurat suma afrykańskiego i dzięki temu mamy możliwość sprzedaży tej ryby przez cały rok. To praktycznie manipulacja w związku z dużą automatyzacją jest bardzo prosta, bardzo łatwo tą rybę w każdym momencie odłowić z basenu i ta ryba jest dzięki temu dostępna cały rok. I produkując tego akurat suma przez cały rok, mamy pewien rynek odbiorców, którzy potem w sezonie okołoświątecznym również kupują u nas karpia. Więc to jakby próbujemy tutaj łączyć, żeby tego klienta przez cały rok nie stracić. Ale jest to wymaga to mnóstwo pracy, zaangażowania pracowników. No i przetwórstwo daje duże wyniki, pozwala na to, żeby ten wynik finansowy poprawić. No ale niestety wymaga zaangażowania kolejnych pracowników. I to przetwórnie, którą my mamy, to nie jest przetwórnia na dużą skalę. To jest tak naprawdę po raz kolejny pracownik, który zaangażowany jest przez 2 czy 3 razy w tygodniu, czasami nawet rzadziej, jeżeli jest mniejsze zapotrzebowanie. I to po raz kolejny to nie jest tak, że my możemy tej osobie zapewnić cały etat, tylko to jest jakieś kilka godzin danego dnia, więc po raz kolejny to jest ogromny problem ze znalezieniem pracownika do tych kolejnych czynności, które muszą być wykonywane. Więc i tutaj w dalszym ciągu podkreślam to, że nie muszą być specjaliści, tylko właśnie tacy wykwalifikowani pod kątem przygotowania tych asortymentów przez tego przetwórstwa pracownicy fizyczni. Których brakuje. No niestety teraz jesteśmy na etapie poszukiwania nowego pracownika i po 2 miesiącach praktycznie ciężko jest znaleźć osobę, która byłaby w stanie się tego podjąć. Najlepiej, jeżeli by to była osoba, która gdzieś mieszka niedaleko, żeby to nie była kwestia dojazdu, więc bardzo dużo logistycznych spraw do ogarnięcia właśnie w tych kolejnych gałęziach, które chcemy podejmować, żeby poprawić w jakiś sposób ten wynik naszej produkcji. Rozumiem. Ja może jeszcze tutaj Tak? się odniosę do jednego z Pani wcześniejszych pytań, bo Pani też pytała, a kogo by akwakultura potrzebowała poza ściśle ichtiologami. Ja powiem tak przewrotnie. Mimo że obecnie w całej polskiej akwakulturze tylko kilka wyspecjalizowanych, największych, najbogatszych firm akwakultury, takich jak Gospodarstwo Rybackie Gosławice, które hoduje jesiotry na kawior, czy gospodarstwo wylęgarnia Ryb Dąbie, która jest wyspecjalizowanym producentem ikry i materiału zarybieniowego, to mimo że tylko kilka firm jest obecnie w stanie zatrudnić wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, biochemii, genetyki czy informatyki, to w przyszłości akwakultura będzie właśnie potrzebowała dużego wsparcia ze strony tych dziedzin.
Czyli tak naprawdę no nie da się na przykład prowadzić programów selekcji ryb, nie mając na usługach jako sektor akwakultury genetyków. To, co w wysoko wyspecjalizowanych obiektach się odbywa, to wymaga wiedzy biotechnologicznej. Także zapotrzebowanie całego sektora akwakultury na consulting ze strony właśnie biotechnologów, genetyków, informatyków będzie rósł. Natomiast być może jest to jakaś rola dla firm świadczących tego typu usługi w sektorze akwakultury. Gdyż, tak jak powiedziałem, pojedyncze podmioty z sektora akwakultury zazwyczaj są zbyt słabe finansowo, aby pozwolić sobie na zatrudnianie wysokospecjalistycznej kadry. Ale jeżeli spojrzymy na sektor jako całość, tutaj zapotrzebowanie na taką wiedzę specjalistyczną, a więc i specjalistów, którzy są nośnikiem tej wiedzy, jak najbardziej moim zdaniem będzie rosło. Rozumiem. Czyli widzimy, że jest to duże zapotrzebowanie, ale tutaj kuleje u nas zdecydowanie to kształcenie i ta współpraca pomiędzy szkolnictwem, a po prostu sektorem, a pracodawcami tak naprawdę i tu jest chyba ten pies pogrzebany. Którzy mają też ograniczone, tak jak mówiliśmy, możliwości finansowe zatrudniania wysoko wyspecjalizowanej kadry. Tak, zdecydowanie. Dobrze, to ja bardzo Państwu dziękuję. Wyczerpaliśmy pulę naszych pytań. Nie wiem, czy Państwo chcą jeszcze coś dodać jakby od siebie na temat tych zagadnień, o których mówiliśmy. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko dodam, że ja wierzę naprawdę w to, że akwakultura w Polsce będzie się rozwijała. Aczkolwiek trzeba widzieć też te szare strony i to, że obecnie mamy wiele problemów, ale będziemy się rozwijać. Tak. No między innymi ten nasz projekt chcielibyśmy, żeby chociaż troszkę się przyczynił do tego, żeby popularyzować tą dziedzinę wśród młodych ludzi i informować ich o tym, bo powiem szczerze, przygotowując się do tego spotkania, też dużo się dowiedziałam o akwakulturze, więc to jest też cenne jakby dla mnie, też dla naszego zespołu, dla naszej organizacji, no ale też myślę, że dla młodych ludzi w przyszłości. Więc dlatego bardzo Państwu dziękuję za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że wkrótce wyślę Państwu efekty naszej współpracy tutaj i jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Our guest is Frederick Bruce from Submariner Network Organization. Together with Frederick, we will discuss about the aquaculture generally and about aquaculture future in Poland and Europe. Hello, Bruce. Hello. At the beginning, can you tell us what is aquaculture? I think people's first thought when they think of aquaculture, at least in Europe, is about salmon farms. But aquaculture is much broader than that. To me, aquaculture is another type of farming. So it's food production, but from aquatic resources. But it's not just about farming fish for food. Mm-hmm. It's also about plants, algae, crustaceans, invertebrates, and even fungi, which can be made into all different kinds of products, from medicines, animal feeds, or even bioplastics and materials. And like terrestrial agriculture, which is a hugely diverse, mm-hmm. varied sector from crop cultivation to animal husbandry, aquaculture is similarly diverse. And I think we need to change the way we think about aquaculture to realize its full potential. Because as we've seen in the last 100 years or so, intensive agriculture on industrial scales with intensive monocultures and synthetic fertilizers and pesticides and deforestation has very, very bad impacts on the natural world and the ecological functioning of the planet. Mm-hmm. And intensive aquaculture is the same. We're seeing the same with intensive monocultures of salmon farms, for example. So we need to learn from the mistakes of agriculture and develop regenerative aquaculture, which harmonizes food systems with ecosystems. Mm-hmm. Okay,
Thank you. And what does the future hold for the aquaculture sector in Poland or in Europe? Will it grow and still need new employees? What do you think? I can't speak much for Poland. I mean, we're based in Berlin, so we're close to Poland, but I've not worked in Poland in the aquaculture field, but I know that obviously inland aquaculture of freshwater species like trout and carp is very big in Poland and has a big potential for increased food production. And what I think especially interesting is the combination of, for example, carp farming in combination with crop production, like it's been done in the Far East, in China, for example, for thousands of years, growing carp with rice, for example. And so I think a holistic, large-scale, integrated, multi-trophic form of aquaculture combined with crop production, using irrigation and land management, can be a very efficient form of food production in Poland and other parts of Europe as well. And on a European scale, I think fin fish aquaculture in Europe in European seas is unlikely to grow because we are arguably already at ecological carrying capacities in most places. Recirculating aquaculture systems on land have always been expensive to establish and to maintain. And with the rising energy costs at the moment, I don't expect this to grow very much, especially not small scale. But perhaps large scale RAS farms using innovative solutions, like in Norway, they have underground salmon farms using geothermal heat. And there are other industrial symbioses that could maybe reduce the costs. But even then, labor costs in Europe are still very expensive, and the labor will be kept to an absolute minimum for those farms. But where I do see growth is in low trophic aquaculture. So we mentioned the carp, but also there's lots of seaweed projects happening at the moment, and other low trophic species like mussels in Europe, which have benign environmental impacts and could generate jobs throughout the value chain across multiple sectors, not just food production. But I think what's missing is cross-disciplinary training in processes like biorefinery to extract the value from this biomass and create sustainable products out of them. Okay, thank you. And then the last question is, what type of employees do you think are in the highest demand, and does the type of employee differ among European countries? So the highest demand employees are probably not biologists or researchers. I think we have plenty of those. What we do need are, I think, product developers, cross-disciplinary scientists, as I mentioned, food scientists, and also now we're moving more towards kind of industry for a lot of these European projects. We need marketing and advertising people to make new sustainable aquaculture products, which will facilitate social acceptance and also generate demand for those products. And people need to know that aquaculture can be good for our health and also for our planet. And if you want to harmonize the food systems with the ecosystems, you have to take a regional approach. So you asked whether the employee demand will differ in different European countries. So I think employees will need slightly different skills in different European regions, the same way as in agriculture, you might farm sheep in the Alps and grow oranges in Seville. The environment dictates the species, which in turn dictates the skill sets of the employee, but the basic principles are the same. So skills in cultivation, green technologies, biorefinery, product development, I think will be the most important skills for the future. Great, thank you. And can I add one question from me? Do you think in which way how we could encourage the youth to start working in aquaculture generally? Because I need to tell you that after our meeting with our specialist after Tuesday,
I saw that it's not very popular field of work and field of education. So what do you think? How we can encourage youth? I think we need to talk their language. So youth don't necessarily communicate the same way as maybe my generation or older generations do. They are very kind of focused on online communication, social media, Instagram and TikTok, things like that. And I think it's easy to reach them if you use the same communication channels that they use, and also provide kind of positive examples, because there are these influencers you get on social media who are people who kind of give positive examples about current topics, whether it's mental health or like nutrition and things like that. So we need aquaculture influencers, I think, who can kind of spread the word and also gain popularity and show that aquaculture is not like a bad thing. It's potentially a good thing that can provide employment, and it can be good for your health, and it can be good for the environment as well. Okay, thank you. Thank you very much for the conversation. You're welcome. Thank you. Okay.